Wszyscy uwielbiają ziemniaki, ale czy wiesz, że istnieje warzywo, które jest jeszcze łatwiejsze w uprawie, smakuje wyśmienicie i prawie nie wymaga pielęgnacji? To topinambur, czyli słonecznik bulwiasty. I jak zaraz się przekonamy, jest to wszechstronna gwiazda ogrodu. Pozwól, że Ci pokażę. Topinambur, nazywany też jerozolimskim karczochem, ziemnym jabłkiem, cytrusem północy, gruszką polną, ziemniakiem piasków, bulbą, gdulą ziemną, świniakiem i kanadyjską truflą. Jego nazwa pochodzi od Indian z plemienia Topinambore. W Polsce znany jest od XVIII wieku. Ta staropolska bulwa była naszym podstawowym pożywieniem po erze kaszy jaglanej, a przed pojawieniem się żółtego ziemniaka. Jeśli nie wykopałeś swojego zbioru topinamburu na jesień, zrób to teraz jak najszybciej na wiosnę. Początek marca to idealna pora, by to zrobić. Wykop je, zanim zaczną na nowo kiełkować. To też idealna pora, by posadzić nowy topinambur. Możesz oczywiście pozostawić jesienne bulwy z zeszłego sezonu w ziemi i one również urosną i wydadzą plon, ale będą one małe, gdyż jest ich zbyt dużo i są posadzone za gęsto. Wystarczy zaledwie kilka bulw, aby uzyskać bardzo duży plon. Ale ile właściwie możesz uzyskać? Po posadzeniu 14 bulw na pasie ziemi zaledwie 50 cm na 3 metry uzyskałam aż 15 kg, czyli 8 kg na 1 m2. Topinambur plasuje się wysoko wśród najbardziej płodnych roślin i to na bardzo małej przestrzeni. Plus posadzisz raz i zbierasz do końca życia. Im więcej dasz mu miejsca, tym bulwy będą większe. Oto moja grządka topinamburu. Teraz nie wygląda zbyt dobrze, prawda? Ale uwierz mi, poniżej znajdują się niezliczone bogactwa, zasiane w zeszłym roku i przechowuję je aż do tej chwili, aby je wykopać. Jest wiele powodów, dla których warto uprawiać karczochy jerozolimskie, a oto jeden z nich. Karczochy jerozolimskie są jednymi z najbardziej płodnych warzyw, jakie można uprawiać i jednymi z najłatwiejszych, ponieważ w przeciwieństwie do, powiedzmy, ziemniaków, bulwy mogą pozostać tutaj przez całą zimę i nie zmarzną. Mogą przebywać w ziemi tak długo jak chcesz. Korzystaj z nich w miarę potrzeb, bez konieczności specjalnego przechowywania. Na tym polega jedna z zalet tej odpornej rośliny. Jest nie tylko bardzo odporna, cierpi na bardzo niewiele chorób, jak zaraza i prawie nie ma szkodników takich jak np. stonka ziemniaczana. Posadź go na wiosnę i obserwuj, jak rośnie. Przez lato wyrosną naprawdę obficie, a potem wszystko obumrze, a niesamowicie kuszące bulwy będą po prostu tu czekać, gotowe na Ciebie, kiedy tylko będziesz chciał. Teraz, jeśli Twoja ziemia jest solidnie zamarznięta przez zimę, po prostu wykop je wcześniej, a następnie zawsze możesz je przechowywać w pudełkach z wilgotnym piaskiem lub mieszanką doniczkową. Nic dziwnego, że jest często reklamowana jako jedyna uprawa, którą należy uprawiać na wypadek apokalipsy. Teraz widzicie dlaczego. Topinambur tak naprawdę nie pochodzi z Jerozolimy i nie ma żadnego podobieństwa ani spokrewnienia z karczochami kulistymi, które w rzeczywistości są rodzajem ostu. Tak naprawdę ten gość jest bliżej spokrewniony ze słonecznikami, a jeśli weźmie się pod uwagę jego wzniosły pokrój i wesołe żółte kwiaty, naprawdę można zrozumieć dlaczego i prawdopodobnie stąd wzięły się ich alternatywne nazwy słoneczników. Te osobniki mogą urosnąć naprawdę bardzo wysokie, około 3 lub ponad 4 metry, wicie kwitną późnym latem, przy dobrych warunkach glebowych, co czyni je naprawdę dekoracyjną rośliną. Nazwa topinambur jest prawdopodobnie zniekształceniem włoskiego słowa słonecznik gruisole, co oznacza zwrócenie się w stronę słońca i część karczocha, prawdopodobnie dlatego, że w smaku są niesamowicie podobne do karczocha zwyczajnego. Tak czy inaczej, te skromnie sękate bulwy mają naprawdę pożywny miąższ i mają lekko słodki i lekko orzechowy, tłusty smak umami. Dlaczego nie są bardziej popularne, nie wiem, ale dzisiaj to zmienimy. Zapewne już myślisz, żeby go posadzić, prawda? Gdy już wyhodujesz grządkę karczochów jerozolimskich, możesz sprawić, że będą rosły na tym samym kawałku ziemi i rok po roku, po prostu przesadzając część plonów, aby je zatrzymać i w ten sposób zachowują się bardzo podobnie do upraw wieloletnich, rosnąc rok po roku przy minimalnym wysiłku z Twojej strony. Topinambur należący do astrowatych jest rośliną wieloletnią. Jego bulwy można spożywać na surowo oraz po ugotowaniu. Są odporne na mróz, więc mogą pozostać w ziemi przez cały rok. Mają strukturę kalarepy, a smak lekko orzechowy lub jak niedojrzałe nasiona słonecznika.
Topinambur, będąc rośliną wieloletnią, rośnie stale na tym samym stanowisku, przy czym jest rośliną, która ma duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Należy więc po 4 latach przenieść go na nowe miejsce, ponieważ z biegiem czasu bulwy mogą nie być już tak duże, a sama roślina będzie rosła słabo. Jeśli uprawiamy w pojemnikach, glebę należy porządnie zasilić co roku lub wymienić. Dobrym przedplonem będzie kukurydza lub jakiekolwiek inne warzywo. W uprawie topinamburu należy stosować zasady zbliżone do uprawy ziemniaka. Jest rośliną sporych rozmiarów, potrafi osiągnąć naprawdę duże rozmiary, więc pod jej uprawę należy przeznaczyć dużo miejsca. Roślina ta jest żarłoczna i ekspansywna, należy uważać, by nie sadzić jej zbyt blisko innych warzyw, bo je zagłuszy. Bezpieczna odległość to około 50 cm. Nadziemna część może zakwitnąć żółtymi kwiatami, ale to nie jest konieczność. Zamiera ona również na zimę, jednak bulwy pozostają w ziemi, by na wiosnę roślina mogła się odrodzić. Roślina ta wytwarza podziemne rozłogi, a na ich końcach bulwy pędowe. Jedna roślina potrafi wytworzyć kilkadziesiąt sztuk o różnej wielkości. Jeśli gleba jest żyzna, odpowiednio nawożona i wilgotna, roślina rozrasta się bardzo szybko, tworząc bulwy o wielkości od 6 do 12 cm. Przy czym jedna roślina może wytworzyć nawet 50 sztuk bulwy. Podziemne rozłogi topinamburu osiągają długość około 1 metra. Raz posadzony może odradzać się w tym samym miejscu z każdego fragmentu rozłogu lub bulwy przez kolejne 20 lat. Topinambur przez podziemne rozłogi może niepostrzeżenie rozproszyć się po całym ogrodzie. Ważne jest więc, aby przed posadzeniem wybrać odpowiednie miejsce, aby ograniczyć jego wzrost. Można to zrobić, sadząc go do grządki podwyższonej, która będzie ograniczać jego rozrost nie tylko poprzez boczne ściany, ale także pod spodem. Warto tam umieścić np. agrowłókninę, która przepuszcza wodę. Jeśli uprawiasz je w pełnym słońcu, możesz spodziewać się jeszcze większej liczby bulw. Zauważyłam, że gdy już urosły tak wysoko, przewróciły się i przeszkadzały otaczającym go uprawom. Z tego właśnie powodu możesz chcieć hodować je na osobnej grządce, z dala od innych upraw, lub nawet w dużym pojemniku, lub we wszystkim, co utrzyma je w ryzach i nie stanie się to tak uciążliwe. Karczochy jerozolimskie rzeczywiście rosną naprawdę dobrze, nawet na ubogich glebach. Ale jeśli uda się to ulepszyć, to da im to dodatkową siłę, aby uzyskać jeszcze więcej bulw. Teraz pokażę Wam, co zrobiłam. Zatrzymam część bulw do ponownego przesadzenia i zdecydowałam się na ładne, gładkie bulwy, jak ta z dużą ilością pąków do wzrostu i zamierzam je rozmieścić w odległości około 45 cm od siebie w obu kierunkach. Tak więc dla każdej bulwy robię dziurę o głębokości około 15 cm i po prostu ją zakrywam. Aby ograniczyć jego rozrost, należy wykopać np. plastikowy płotek w glebę na głębokość co najmniej 30 cm. Uprawę prowadzimy na stanowisku słonecznym, ale w półcieniu też sobie poradzi. Dla uzyskania kwitnienia konieczna jest uprawa w pełnym słońcu przez cały dzień. Wytwarza żółte, drobne kwiaty w końcu lata, jednak jeśli lato jest deszczowe i jesień przyjdzie szybko, w ogóle nie zakwita. W polskim klimacie raczej nie wytwarza nasion. Topinambur rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie. Przed posadzeniem na glebach cięższych należy przekopać glebę na głębokość około 30 cm, natomiast na glebach lżejszych, piaszczystych do 25 cm. Bulwy sadzimy do gruntu wiosną lub jesienią na głębokość 15-10 cm, wiosną 10 cm, a jesienią głębiej na 15 cm, w ostępach co 40 cm. W rzędach odstęp powinien wynosić około 70 cm. Może to być obsada 3-4 sztuki na metr kwadratowy. Na nasadzenia będą najlepsze bulwy o masie 40 do 60 g. Wysadza się je w okresie jesiennym lub wczesną wiosną. W kolejnych latach z bulwy zachowanej w podłożu wyrastają nowe rośliny. Bulwy topinamburu można sadzić też od października do grudnia lub od stycznia do marca. Korzystniejsze jest sadzenie jesienne, pozwala uzyskać dodatkowo nawet 50 dni, a co za tym idzie uzyskanie większego plonu. Głębiej posadzone lepiej zniosą mróz, a im więcej dasz im miejsca, tym będą większe. Na okres zimowy można je przykryć ściółką, np. ze słomy, ale nie jest to konieczne. Jest to zabezpieczenie przed bardzo dużym mrozem. Bulwy znoszą spadki temperatury do -30 stopni, natomiast część nadziemna marznie już przy -5 stopniach Celsjusza. Wymaga żyznej, przewiewnej, próchniczej, lekko piaskowej gleby, ale na słabej też sobie poradzi.
Na glebach bardzo kwaśnych i zalewowych daje słabsze plony. Jeśli gleba jest ciężka, należy ją zasilić kompostem. Warto dodać też obornik, po którym roślina da obfity plon. Odczyn gleby to od kwaśnego do zasadowego, pH 5 do 8. Nie lubi gleb podmokłych i ciężkich glin. Przed posadzeniem bulwy jesienią wskazane jest nawożenie organiczne, natomiast nawozy mineralne należy stosować w zależności od tego, jaką mamy glebę. Zwykle jest to azot 80 do 120 kg na hektar, fosfor 60 do 80 kg na hektar, potas 120 do 160 kg na hektar. Nawożenie organiczne, np. gnojówką, wystarczy przeprowadzić raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia. Dobre będą gnojówka z pokrzywy, czarnego psu, biohumusu, kompostu, obornika granulowanego. Korzystnie wpływa duża ilość naturalnego potasu, natomiast azot w nadmiarze może spowodować słaby plon. Roślina będzie wytwarzać dużo masy zielonej, a bulwy będą niewielkie. Przy uprawie na polu wiosną po ruszeniu wegetacji stosuje się pierwszą dawkę azotu 40 do 60 kg na hektar w formie saletry amonowej, a gdy rośliny osiągną 50 cm, można zastosować drugą dawkę azotu również 40 do 60 kg na hektar w formie mocznika. Jeśli dysponujemy obornikiem, to wskazane jest zastosowanie corocznego nawożenia organicznego, np. obornikiem w dawce 30 do 35 ton na hektar. Topinambur ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Ze względu na swoje duże rozmiary i soczyste bulwy pobiera jej naprawdę dużo. Jeśli jej zabraknie, bulwy będą marne. Należy go podlewać często i regularnie, ale nie może stać w wodzie przez dłuższy czas, bo bulwy zgniją. W upalne dni na pewno zauważymy, że gleba wokół tej rośliny wysycha znacznie szybciej niż wokół innych warzyw. Jeśli Twoja gleba jest szczególnie piaszczysta i przepuszczalna, prawdopodobnie dałabym na dno dołka garść kompostu ogrodowego i być może posypanie czegoś w rodzaju granulatu, nawozu kurzego, aby pomóc we wzroście. Moja jest nawożona, więc nie ma takiej potrzeby. Proszę bardzo, od teraz do przyszłej zimy wszystkie odrosną bez większego wysiłku z mojej strony. Liście są w rzeczywistości mrozoodporne, ale pojawią się w swoim czasie, więc ryzyko, że zostaną zniszczone przez zimną pogodę jest bardzo małe. Teraz zaczną na początku dość nieśmiało, ale potem urosną z prędkością, jakiej nigdy nie widziałam w żadnej innej uprawie. Jegomość rośnie jeszcze szybciej niż kukurydza. Gdy rośliny zaczną pchać się ku niebu, możesz zastosować ściółkę materii organicznej wokół młodych pędów. Świetnie sprawdzi się coś w rodzaju skoszonej trawy, a jeśli Twoja gleba jest bardzo dobrze przepuszczalna i staje się dość sucha, koniecznie je podlej, aby wspomóc ten zawrotny wzrost. Lubię uprawiać żywą ściółkę z nasturcji u podstawy moich topinamburów. Mają dość płytko zakorzenione korzenie, więc nie będą konkurować z topinamburem i dodają naprawdę mile widzianego akcentu koloru. A także wytwarzają piękne, pieprzne liście oraz kwiaty. Przy niedostatku wody roślina więdnie, ale po podlaniu wraca do swojej dawnej formy. Niektórzy polecają przecinanie kwiatów z przeznaczeniem do wazonów lub części zielonych, jeśli roślina za bardzo się rozrasta i przeszkadza w ogrodzie. Jednak ja odradzam tego zabiegu, gdyż przycięcie części nadziemnej zielonej powoduje zmniejszenie plonu bulwy topinamburu. Roślina zamiast skupić się na tworzeniu i rozwoju bulwy, zacznie przeznaczać energię na odrost masy zielonej, która została przycięta. Ponieważ rosną tak wysokie, stanowią również fantastyczny tymczasowy parawan, a kwiaty, podobnie jak ich bliski krewny słonecznik, są prawdziwym dobrodziejstwem dla pszczół. Pod koniec sezonu, gdy liście zaczynają więdnąć, po prostu przytnij łodygi z powrotem do poziomu gruntu, pozostawiając niewielki kikut, aby wiedzieć, gdzie są rośliny, a następnie wykop bulwy, gdy są potrzebne. Na zimę część nadziemna, zielona, usycha, bulwy natomiast rozwijają się dalej. Można ją wówczas przyciąć około 10 cm nad ziemią. Możesz zebrać bulwy późną jesienią lub pozostawić do wiosny, a będą jeszcze większe i smaczniejsze. Najlepiej zbierać je od października do lutego, wtedy są najlepsze w smaku. Zbiory w pozostałych miesiącach nie są wskazane, gdyż bulwy nie są wtedy zbyt smaczne. W fazie wzrostu należy odchwaszczać glebę wokół rośliny i lekko wzburzyć. Gdy będzie już duży, sam zagłuszy inne rośliny. Istnieje kilka odmian topinamburu. Skórka bulwy jest cienka i delikatna. Występuje w kolorze beżowym, żółtym, czerwonym lub różowym. Wewnątrz bulwy są białe lub żółte. W
W Polsce możemy spotkać dwie odmiany tego gatunku: albik o białych, wydłużonych bulwach oraz odmiana rubik charakteryzująca się różową skórką i nieregularnym kształtem. Biały albik uważany jest za smaczniejszą opcję do spożycia, natomiast rubik uważany jest za odmianę pastewną, ale nie ze względu na smak, tylko ze względu na trudność w obieraniu. Zbiory następują przeważnie jesienią w październiku, zanim zamarznie gleba, albo wiosną w marcu. Im dłużej pozostaną w podłożu, tym są smaczniejsze. Wykopane z ziemi można przechowywać przez 5 miesięcy. Należy ułożyć je w wilgotnym piasku i zostawić w chłodnym pomieszczeniu. W przeciwnym razie łatwo tracą soczystość, więdną, wysychają i pleśnieją. Można też przechowywać w folii polietylenowej w temperaturze od 0 do 2 stopni Celsjusza przy wilgotności powietrza w zakresie 85-95%. Należy uważać, aby nie uszkodzić delikatnej skórki bulwy. Z plantacji można uzyskać plon około 10 do 35 ton na hektar. Z powodu tego, że źle się przechowują, najlepiej pozostawić je w ziemi i wykopywać w miarę potrzeby. Przed planowanym zbiorem łodygi się ścina i rozdrabnia. Pozostałości mogą być zebrane lub pozostawione na grządce jako zielony nawóz dla uzyskania lepszych plonów. Wiosenny zbiór topinamburu powinno wykonać się jak najwcześniej, ponieważ bulwy bardzo wcześnie kiełkują i ukorzeniają się. Gdy uprawiamy topinambur na zieloną masę, można część nadziemną kosić w czerwcu, sierpniu i listopadzie. Tak więc mamy tu niezłe zbiory. W kolejnych latach uprawy wskazane jest stosowanie żądowania roślin, jak na przykład ziemniaków na polu obsypkiem do ziemniaków lub pielnikiem. Zabieg ten nie tylko likwiduje chwasty, ale jest niezbędny do ograniczenia nadmiernego, niekontrolowanego rozrostu. Topinambur jako roślina wieloletnia może odrodzić się ze zbyt drobnych, niezebranych sztuk. Bez tego zabiegu bardzo łatwo dochodzi do nadmiernego zagęszczenia plantacji, co skutkuje zmniejszeniem plonu i powstaniem licznych, drobnych sztuk bulwy. Roślina ta nie wymaga wiele uwagi i jest dosyć łatwa w uprawie. Jest dosyć odporna na choroby i nie wymaga oprysków. Przy dobrych warunkach nie jest w ogóle atakowana przez choroby. Spośród chorób największe straty na plantacji może powodować zgnilizna twardzikowata wywołana przez grzyb Sclerobina scleropostorium, szarą pleśń oraz rdze słonecznika wywołaną przez grzyby Puccina helianthi. Najniebezpieczniejsza dla tej choroby jest zgnilizna twardzikowata, której objawami są brunatne plamy, nalot na liściach i w dolnych częściach łodyg. Silnie porażone rośliny więdną i zamierają. Objawy choroby pojawiają się również na bulwach, powodując ich zgnicie w okresie wegetacji oraz przechowywania. Zwalczanie tej choroby polega na sadzeniu zdrowych sztuk, usuwania chorych roślin oraz zakładaniu upraw na polach wolnych od chorób. Pozostałe choroby nie mają większego wpływu na planowanie topinamburu. Ze szkodników pojawiają się czasami mszyce i zmienniki, ale one również nie powodują znacznych szkód w plonach tej rośliny. Atakują go także gąsielnice, rolnicy zbożówki oraz ślimaki, ale ze szkodników najgroźniejsze są karczowniki i nornice, które mogą żywić się bulwami topinamburu. Topinambur można przyrządzić podobnie jak ziemniaki, spożywać na surowo, gotować, grillować, marynować, wytwarzać z nich alkohol, kawę, kaszki, mączkę lub syropy fruktozowe. Części nadziemne, pozostałe po uprawie, mogą służyć jako materiał do kompostu lub pokarm paszowy dla zwierząt. Jako roślina energetyczna 3 kg jego suchych łodyg i liści to tyle co 1 kg węgla. Ich liście i łodygi mogą także posłużyć jako materiał ściółkowy. Uzyskany popiół można użyć jako nawóz. Łodygi są również często wykorzystywane do produkcji podłoży dla grzybów uprawnych, np. pieczarek. Myślę, że jednym z powodów, dla których topinambur nie jest tak popularny jak powinien, jest ich niefortunny efekt uboczny w postaci powodowania u niektórych ludzi lekkich wiatrów. Dzieje się tak za sprawą błonnika pokarmowego znajdującego się w bulwach, zwanego inuliną, ale chociaż może mieć on ten niefortunny efekt uboczny, w rzeczywistości jest bardzo dobry dla starego biomu jelitowego i może poprawić zdrowie układu trawiennego, więc krótko mówiąc, jest on dla nas bardzo dobry. Zbiór bulw po kilku silnych mrozach może pomóc złagodzić ten niefortunny efekt uboczny. Warto wiedzieć, że jest rośliną leczniczą. Zawiera polifenole, które działają przeciwzapalnie, a także zapobiegają chorobom nowotworowym. Łagodzi arteriosklerozę i chorobę Alzheimera, a także wpływa zbawiennie na układ pokarmowy, np. przy chorobie wrzodowej żołądka. Spowalnia proces wchłaniania cukru do krwi. Kwas gentyzynowy znajdujący się w bulwie działa przeciwzapalnie.
Według ekspertów spożycie 8 g na dzień pozwala uzyskać działanie probiotyczne flory jelit. Przywraca równowagę kwasowo-zasadową, wzmacnia system odpornościowy i nie zawiera glutenu. Spożycie ich wpływa osłonowo na wątrobę oraz pracę układu moczowego. Medycyna ludowa wykorzystywała topinambur w leczeniu chorób układu krążenia i reumatyzmie. A zatem roślina ta wraca do łask, ponieważ pomoże nam zwalczać choroby cywilizacyjne. Ja uwielbiam te pieczone, najlepiej w ognisku lub dodawany do zup o tej pięknej, bogatej głębi smaku, którą oferują. Moim głównym celem uprawy tego warzywa jest pozyskiwanie bulwy na suszenie, palenie i mielenie jako kawa typu zbożowa. Można je również jeść na surowo, starte lub pokrojone w sałatki, ale jeśli chcesz jeszcze bardziej ograniczyć ich działanie wywołujące wiatry, spróbuj sfermentować bulwy. Wystarczy czyste bulwy wymieszać z odrobiną posiekanej sałatkowej cebuli, odrobiną czosnku i np. imbiru oraz odrobiną soli, aby uzyskać coś w rodzaju solanki, a następnie dodamy trochę wody, która neutralnie sfermentuje. Teraz przejdzie do pomieszczenia w temperaturze pokojowej i ciemności, aby rozpocząć fermentację. Po 4 dniach przenosimy je do chłodnego miejsca, żeby spowolnić proces fermentacji. Bulwy topinamburu mają słodkawy, lekko orzechowy smak, a dzięki zawartości cennych substancji odżywczych pomagają oczyścić organizm z toksyn, sprzyjają rozwojowi pożytecznej flory bakteryjnej w układzie pokarmowym oraz wspomagają działanie układu odpornościowego. Zawierające szereg wartościowych składników odżywczych, takich jak minerały, głównie potas, miedź, magnez, wapń i żelazo, witaminy m.in. C i B1, węglowodany, przede wszystkim inulina, a także skrobia i cukry proste, krzemionki oraz kwasy organiczne. Zawarta w nich inulina pomaga utrzymać w organizmie prawidłowy poziom cukrów, dlatego spożycie go poleca się szczególnie osobom cierpiącym na cukrzycę. Jeśli ten film wydał Ci się przydatny, zasubskrybuj mój kanał i daj lajka. Udanej uprawy!